Witam wszystkich. Koty już wiedzą, jaki komputer jest najlepszy. Wy dowiecie się po obejrzeniu tego materiału. W tym odcinku zajmiemy się komputerem Maxstorm Raptor wyposażonym w najlepsze podzespoły z wyjątkową obudową Lion Lee Dynamic Evo XL. Celem tego odcinka jest porównanie komputera Maxstorm Raptor z najlepszym komputerem obecnie Apple'a, czyli Maciem Pro z roku 2023. Odcinek podzielimy jakby na 3 części. W pierwszej części będziemy mówić o możliwości upgrade'u, rozszerzenia komputera Maxstorm Raptor i jak się to ma w stosunku do Maca Pro. W drugiej części będziemy badać wydajność procesora, karty graficznej i zobaczycie, który komputer ma lepszą wydajność. I trzecia część ekonomiczna, gdzie poznamy ceny obu tych produktów i będziecie mogli zobaczyć, który komputer jest tańszy, który jest droższy. Przedstawiamy tutaj same fakty, same sprawdzone informacje, testy, na podstawie których możecie sobie wyrobić własną, niezależną opinię na temat tych dwóch komputerów. Obudowa Lion Lee wykonana jest z wysokogatunkowej stali, ścianki ze szczotkowanego aluminium i również, jak tutaj widzicie, z hartowanego szkła. Jest to obudowa bardzo wysokiej klasy, polecana do stacji roboczych, które mają pracować 24 godziny na dobę. Obudowa niezwykle funkcjonalna, jak potem zobaczycie. Maxstorm Raptor, potężna maszyna. Tutaj widzicie od wewnątrz, jak to wygląda. Rzuca się w oczy przede wszystkim potężna chłodnica z wentylatorami 14 cm. Duża też karta Radeon RX 6950 XT. Tutaj mamy naszego Radeona w całej okazałości. Jest jeszcze oczywiście karta Maple Ridge Thunderbolt. Tutaj, i tam dalej jeszcze Wi-Fi natywne. I teraz pokażę Wam ciekawą właściwość tej płyty, mianowicie możliwość dodawania aż do 5 dysków NVMe. I w tym celu zdemontujemy sobie tą kartę graficzną i pokażę Wam, jak wygląda ta płyta już po zdjęciu tych radiatorów. Do mocowania kart na złączach PCI Express nie używa się standardowych śrubek, tylko są takie specjalne zaczepy. Zaczepy, które są jeszcze tam wzmacniane jedną śrubką i to jest cały montaż bez dokręcania tych kart. Zaraz Wam pokażę, jak te karty tutaj ściągam. Czyli tak, zobaczcie teraz, cóż, odkręcamy jedną śrubę. Ten zaczep się luzuje. I teraz już tutaj tą kartę Radeona możemy sobie wyciągnąć, luzując jeszcze zaczep. Czyli nie ma tu żadnych takich dodatkowych śrubek jak w standardowych obudowach. Bardzo dobrze jest to pomyślane. I teraz tak, płyta główna posiada aż 5 złącz NVMe Express. Tutaj widzicie pod tym radiatorem jest dysk systemowy ADATA. To jest potężne chłodzenie. To złącze jest zresztą PCI Gen 5, tak więc jedno z tych najszybszych. Teraz następne złącza PCI NVMe Express znajdują się pod tym dużym radiatorem. I w tym celu go sobie zdemontujemy. Czyli po prostu wkręcamy tutaj 4 śrubki. 4 śrubki, żeby dostać się do tych złączy.
Jeszcze jedno się tutaj haczy. O! I teraz zobaczcie tutaj. Mamy tak, jedno złącze NVMe Express, wiadomo, pod radiatorem. Następnie mamy drugie tutaj, trzecie, czwarte i piąte. W przypadku Maca Pro mamy tylko złącza PCI Expressowe, natomiast nie mamy bezpośrednich złączy do instalowania dysków. Także tutaj no, jest to płyta, która jest bardziej przyszłościowa. W przypadku Maca Pro jest to zrobione na zasadzie, że po prostu są złącza PCI Express, musisz dokupić przejściówkę, żeby zainstalować dysk. Tutaj nic nie musisz dokupywać, dyski instalujesz bezpośrednio na płycie. Ściągnięcie z drugiej strony i zobaczcie jeszcze tutaj, mianowicie tu mamy kartę Wi-Fi intelowską, też na takim złączu M2. I kartę tą możemy zamienić równie dobrze na kartę natywną z macOS i wtedy zaoszczędzimy sobie jeden slot PCI Expressowy, ponieważ aktualnie karta Wi-Fi jest na slocie PCI Express. Tak więc no to też jest bardzo dobra rzecz, że mamy tutaj dostęp do tego. Dokładnie jeszcze pokażę. Właśnie karta Wi-Fi. Karta Wi-Fi intelowska jest na slocie, który jest po prostu nie jest przylutowana, można ją po prostu wymienić sobie. Spójrzcie teraz, jak potężna jest chłodnica, właśnie Arctic Freezer 420. Tu są 3 wentylatory, każdy po 14 cm średnicy. Przez to komputer jest bardzo dobrze chłodzony, no i jest oczywiście cichy. Zobaczcie teraz, jak wygląda ta chłodnica. Tutaj praktycznie jest ona bardzo gruba, chyba 2 razy grubsza niż chłodnice podobnej klasy. Do tego jest bardzo ciężka, 3 kg. Tu z kolei widzimy sloty pamięci. Pamięć może rozszerzyć do 196 GB. Tu akurat jest 128. Czyli możemy to zrobić oczywiście w dowolnym momencie, kiedy będziemy potrzebowali tej większej pamięci. Teraz mamy tutaj widok z drugiej strony. Jak wiadomo, zasilacz Be Quiet 850 W. I tutaj bardzo fajna rzecz, mianowicie takie kieszenie na dyski, które możemy sobie odchylać tutaj. To nie jest na zasadzie, że musimy coś odkręcać śrubkami, tylko odchylamy te dyski. No super rzecz to jest, ponieważ no dość upraszcza nam tutaj montaż tych dysków. Także oczywiście do każdego tutaj dysku doprowadzają zasilanie i kabel SATA. I to jest zrobione na zasadzie hot swap, czyli jest przygotowane do pracy w typie hot swap. Można te dyski odłączać w czasie pracy. Mamy tutaj już wszystko gotowe, nie musimy nic robić. A jak to jest w Macu Pro? Wprawdzie na płycie głównej Maca Pro mamy 2 sloty serial ATA, ale nie możemy fizycznie zamontować dysków w obudowie tego komputera. Do tego celu musimy kupić specjalny adapter z firmy Sonet, który kosztuje $200, czyli kosztuje tyle, co cała tutaj nasza prezentowana obudowa. Jest to niewiarygodne i zarazem śmieszne. Natomiast tutaj jest już taka metalowa osłonka i co ciekawe, ta osłonka również nie jest przykręcona na jakieś śrubki, ale lekko odchylana. Odchylamy i zobaczcie, tu mamy kable, które możemy sobie dowolnie zorganizować. Bardzo dużo miejsca jest na te kable. One potem idą tam oczywiście przez zaślepki do płyty głównej. Także no to też jest dobrze zrobione. A tu mamy miejsce jeszcze, zobaczcie, na drugą chłodnicę. 30, powiedzmy tam 6 cm, albo ewentualnie na jakieś wentylatory, które możemy tutaj podłączyć. Tak więc miejsca jest bardzo dużo jest miejsca i jest to naprawdę fajna sprawa. Tutaj widok też z tyłu. Widzimy wszystkie porty płyty głównej, karty graficznej.
I teraz zobaczycie, jak to wszystko działa. Zrobimy sobie tutaj taki krótki przegląd sprzętu. Jak widać, najnowszy system macOS Sequoia 15.1. Tutaj może bardziej będzie widać procesor Intel Core i9 14900K, karta graficzna RX 6950 XT, no i 128 GB pamięci. To wszystko na najnowszym systemie macOS Sequoia 15.1 podłączone do wyświetlacza typu 2K. I teraz sobie zobaczymy, jak to wygląda tutaj w raporcie systemowym. To są bardziej szczegółowe takie dane, a więc mamy tak, kartę audio. Tu po prawej stronie możemy sobie wyświetlić w preferencjach dźwięk. I tu są wyjścia oczywiście standardowe, internal speaker, wyjście DisplayPort, wejścia, no jak w każdym Macu powiedzmy. Następnie Ethernet 2,5 gigabita na sekundę, dysk NVMe, dysk Adata Legend 960, bardzo szybki dysk, jak potem zobaczycie w testach, 4 terabajty. Następnie na Magistrali PCI mamy zaznaczone tutaj obecność Thunderbolt Maple Ridge, który jest aktywny. Następnie USB. Tutaj jeszcze zapomnieliśmy o Bluetoothie. Bluetooth jest również aktywny. Jest to natywny Bluetooth. Także wszystkie Magic Mouse, jakieś trackpady, keyboardy Apple'a działają tutaj bez problemu. No i na sam koniec Wi-Fi. Wi-Fi, jak widać, również jest natywne. AirDrop jest w pełni wspierany. I teraz możemy sobie zrobić taki krótki test karty Wi-Fi. Tutaj, jak widzicie, mamy sieć 5G. Antena zbiera również inne sieci z okolicy. I zrobimy sobie taki krótki tutaj teścik, jak szybko to u mnie działa. No to będzie około tam teraz 530-540 MB na sekundę. W opcji upload tutaj jest ograniczenie takie do 60 megabitów, także będzie trochę gorzej. No i tak to mniej więcej tutaj wygląda. Co tutaj teraz? Możemy sobie sprawdzić właśnie ten dysk Adata Legend 960K. To jest bardzo szybki dysk. Sprawdzimy go takim programem Blackmagic Disk Speed. Dajemy start. No tu jest transfer do około 6000. Cinebench wersji R23 i przetestujemy procesor w trybie wielordzeniowym i w trybie jednordzeniowym. Ten test będzie oczywiście skrócony, pokazane będą same wyniki, ale to da Wam to pojęcie, no jak szybki jest to komputer. Mamy tutaj już nasz wynik 38 974. On jest zawsze mniejszy trochę, ponieważ w tle wchodzi QuickTime Player. I teraz zrobimy sobie jeszcze test single core.
Tak więc test jednordzeniowy zakończył się i mamy tutaj 2050 punktów. Jak zobaczycie potem na grafice, są to wartości, zwłaszcza test wielordzeniowy, o wiele większe niż w przypadku najszybszego Maca Pro. I tutaj są bardzo duże różnice, na korzyść oczywiście MacStorma. Teraz zrobimy jeszcze inny test, mianowicie nowszą wersją programu Cinebench. To będzie Cinebench 2024. I tutaj również zrobimy sobie test wielordzeniowy procesora i test jednordzeniowy. I test już się zrobił, czy jest 2369 punktów i zobaczcie tutaj Apple M1 Ultra tylko 1625, M2 Ultra no to będzie miał trochę więcej. Zobaczycie tutaj na wykresie jak to wygląda. No w każdym razie przewaga MacStorma Raptora jest bardzo duża. I tutaj nie da się tego ukryć. I wynik dla jednorodzenioego testu to jest 134 punkty. Jak widać również jest o wiele większy niż w przypadku Maca Pro najnowszego. Tak, to zobaczycie tutaj na grafice. Teraz zajmiemy się grafiką. Grafika, jak wiadomo, też jest tutaj topowa. Tutaj takim programikiem VideoProc Converter można zobaczyć, jak obsługiwane są kodeki. Tutaj jak widać jest obsługiwany kodek H264 oraz drugi bardziej wydajny również jest obsługiwany. Geekbench 6 i tutaj w opcji GPU zrobimy sobie test w środowisku Metal. Jest 245 833. To jest no bardzo dobra wydajność jak na tą kartę. Powiedziałbym, że wręcz topowa wydajność. Tak więc mamy tutaj test zakończony. Jak widać 245 833 dla Radeona RX 6950 XT. Tak więc możemy sobie to porównać z osiągami grafiki w przypadku Maca Pro. Można tutaj użyć jeszcze programu Unique Invali, który służy głównie do testowania wydajności grafiki w grach komputerowych. I tutaj zrobimy sobie test w rozdzielczości Full HD, ponieważ no w takiej rozdzielczości nagrywamy. No ale zobaczycie jak ta karta działa właśnie jeżeli chodzi o gry. Tutaj sobie damy rozdzielczość, powiedzmy no taką jak mamy teraz na ekranie, czyli rozdzielczość Full HD. I zobaczcie, ile klatek na sekundę ona tutaj renderuje. Jak widzicie, mamy tutaj rezultat 219 klatek
Jak sobie porównacie tam ze swoimi kartami, to możecie mieć porównanie, jak dobra jest to wydajność. I dokładnie taki komputer, jaki tutaj był prezentowany, Maxstorm Raptor, możecie kupić w naszym sklepie. Stawiamy na sprzedaż bezpośrednią. Jak głosi ten napis, ceny są 30% niższe niż na eBayu, ponieważ na eBayu musimy płacić wysoką marżę i dodatkowe jeszcze jakieś opłaty. Tak więc kupując bezpośrednio u nas, oszczędzasz 30%. Tak więc warto kupić u nas. Wysyłamy na teren całej Unii Europejskiej, również do Stanów, do Australii, do Dubaju. To nie ma znaczenia, możemy wysłać w każde miejsce na świecie i zawsze będzie Ci się to bardziej opłacało niż zakup na naszych aukcjach na eBayu, ponieważ one są obarczone dużymi marżami na rzecz tego serwisu. I teraz tak, tutaj jak widzicie, wejdziemy sobie dalej w sklep. Mamy Maxstorm Raptor w wersji podstawowej, natomiast możemy go skonfigurować na różne sposoby, czyli dodać lepszy procesor, pamięć. Tutaj mamy jeszcze karty graficzne rozmaite, obudowy, zmienić na przykład chłodzenie. To wszystko możemy zrobić. I teraz pokażę Wam, ile taki komputer kosztuje u nas. Tu już mam przygotowany taki zestaw, czyli Maxstorm Raptor z upgrade'em do procesora Intel i9, 128 GB RAMu, dysk 4 TB, grafika 6950 XT i kontroler Thunderbolt. I teraz zobaczmy podobny zestaw w przypadku Maca. Tutaj jest ze strony polskiej w złotych, no ale przeliczając na euro wyjdzie to Wam około 12 000 euro. U nas wyszło 3350 euro. Czyli kupujecie komputer, który jest 4 razy dokładnie tańszy od Maca Pro, a jednocześnie jest szybszy zarówno pod względem grafiki, jak i procesora. Tak więc no, wybór jest oczywisty i zapraszam tutaj do korzystania z naszego sklepu. Mam nadzieję, że Was zachęciłem do zakupu tego komputera. I to byłoby wszystko w tym odcinku. Zapraszam do oglądania następnych produkcji.